Zofia Rusecka, urodzona 15 maja 1922 roku w Lublinie. Jeszcze był brat starszy o 2 lata i rodzice pochodzili, ojciec z Lublina, a mama z Ukrainy, z rejonu Białej Cerkwi. Nie wiem, w jakich warunkach się poznali, ale odbył się ślub w Lublinie i w Lublinie przebywali razem z nami, zamieszkiwali do 26 roku. W 26 roku przyjechaliśmy do Warszawy i od tej pory już zaczyna się życie warszawskie. Ja chodzę do szkoły, najpierw Gagatnickiej na ulicy Senatorskiej, później na ulicy Chłodnej, róg Kercelaka. I dlaczego mówię? Bo nasza szkoła, tak sobie przez jednych złośliwych, drugich życzliwych zachowań, mówili: o, to te Kercelanki, to te Kercelanki. Wcale nie byliśmy gorsze, ani lepsze, ale byliśmy nad Kercelakiem. Nasze wykłady i lekcje się odbywały. To był fakt. A Kercelak to miał swoją wymowę w tamtych latach. I złą, i dobrą renomę. Później lata wojny, 39 rok. Mieszkaliśmy przy ulicy Ogrodowej i przeżyliśmy najcięższe bombardowanie Warszawy, zniszczenie całkowite. Pamiętam taki moment, wracałam z ojcem i z mamą do domu z krakowskiego przedmieścia na ulicę Ogrodową. Droga nasza prowadziła przez ulicę Elektoralną. I przy ulicy Elektoralnej do dzisiaj stoi ten dom, to jest Dom Kultury, chyba się nazywa, czy jakiś podobną nazwę nosi. Tam był szpital. I ponieważ bombardowanie obejmowało, jak zresztą w każdym bombardowaniu, w każdej wojnie, również ten obiekt. I w momencie, kiedy zbliżaliśmy się do tego budynku, zobaczyliśmy, że pełne płomienie buchają z tego domu. No a na ziemi porozstawiane na noszach albo na łóżkach chorzy w białej pościeli. Tych ludzi, którzy zdążyli być przeniesieni z budynku. I pamiętam to spojrzenia, błagania: proszę panią, wody. Tak jak podchodziłam, chciałam pomóc, chciałam coś przenieść, czy ułatwić to leżenie, poprawić pościel. Proszę panią, wody proszę. Gdzie tu wody, jak to wszystko pali się dookoła? Dym kłębi się wszędzie. Ja do domu nie wiem, czy ja mogę dojść, czy ja znajdę dom w ogóle cały, czy zastaniemy jeszcze dom niespalony. 39 września, znaczy to był koniec września. 25 było straszne bombardowanie i w tym dniu zginęła przyjaciółka mojej mamy. Po kilku tygodniach była ekshumacja. Dlaczego o tym pamiętam? Bo ja już w tym wieku byłam, że już tam czasami sięgałam do jakiegoś papieroska, żeby pociągnąć potajemnie przed mamą i nie wolno mi było palić oficjalnie. I wtedy, jak poszłyśmy na ekshumację zwłok, to mama sama wyciągnęła portfelik, powiedziała: zapal. Bo rzeczywiście ten odór, ten straszny widok, który się wyłonił z tego odwalonej ziemi, był tak straszny, że matka przerażona była o moje nawet zdrowie. Ja, urodzony as sportu, powszechnie znana, powszechnie doceniana, powiedziałabym nieprzeceniana, bo już w 1939 roku cały rok byłam powołana do grupy z Warszawy 27 dziewcząt, które miały wyjechać do Szwecji na pokaz gimnastyki parterowej, który to rodzaj gimnastyki wymyślił i ogłosił Ling. I ja brałam udział w tym, cały rok chodziłam na przygotowania i niestety to odbyło się kosztem nauki, ale nadgoniłam te zaniedbania i wszystko się szczęśliwie skończyło. To był 39 rok. I to moje zainteresowania, zamiłowania do gimnastyki, do sportu ciągle się rozwijały, ciągle trwały. I w czasie okupacji
Na terenie Warszawy była szkoła Szelestowskiego. Znana w Warszawie, dosyć dużo osób chodziło tam na ćwiczenia, na gimnastykę, na balet. Ja oczywiście wybrałam gimnastykę parterową, tę, którą przedstawiałam, czy popisywałam się w Szwecji. I gimnastyka była bardzo ciekawa dla mnie, bardzo absorbująca. I znów byłam ta najlepsza z całej klasy, jak ja żartowałam. Instruktor, który prowadził zajęcia, zainteresował się mną i stworzyliśmy taki duet akrobatyczny. Później dołączył jeszcze jeden z kolegów, lekarz późniejszy, Mrowiec, i tak we trójkę ćwiczyliśmy akrobatyczne ruchy, gesty, kroki, ćwiczenia. Do tego stopnia, że nawet ktoś się zainteresował i jakiś taki teatr varieté w Warszawie, rodzaju Adria, gdzie bywali przede wszystkim i prawie wyłącznie Niemcy, bo Polacy nie chodzili na tego rodzaju rozrywki i do takich lokali, zaproponowali nam występy płatne dosyć dobrze na scenie. To były takie właśnie różne salta, różne, w każdym razie parterowe, akrobatyczne ruchy, czy tam ćwiczenia. My oczywiście, mój patriotyzm, jak już powiedziałam, odziedziczony po ojcu i z tytułu mojej działalności, nie pozwolił mi na to, żeby występować w teatrze, Niemców bawić. Przecież to było oburzające, że w ogóle taka propozycja do mnie dotarła, i podziękowałam. Nie byłam naturalnie. Nie było to żadnych złych konsekwencji z tego tytułu. W 1940 roku pierwsze hasło znajomego, który później był moim dowódcą, o tym, że trzeba już rozpocząć działalność konspiracyjną, dla mnie było to tak oczywiste, że natychmiast już na jesieni 1940 roku już zapisałam się. To był pierwszy akces i również złożenie przysięgi, również działalność na razie bardzo skromna. To była działalność łączniczki, znaczy funkcję łączniczki. Przenosiłam pocztę, pamiętam, w ramach oddziału 214. To był taki liniowy pluton działający na terenie Żoliborza. Tam zostałam przydzielona i byłam łączniczką między dowództwem tej grupy dowódcy Stefana Matuszczyka, a tą grupą działającą w terenie na Żoliborzu, na Bielanach. A już w późniejszym okresie powstała grupa 993W, bo to był kryptonim, jeden z oddziałów ochrony Komendy Głównej Armii Krajowej. Myśmy były oddziałem specjalnym, który nie tylko miał chronić, ale również chronić przez wykonywanie wyroków tych Niemców, tych konfidentów, tych zdrajców i nawet w tym również Polaków, którzy zdradzali, którzy szkodzili czy zagrażali dowództwu Armii Krajowej. Takich akcji było bardzo dużo, wykonaliśmy na przestrzeni koniec 42, 43, 44, aż do powstania. Oczywiście przenoszenie broni to była rzecz taka dla nas prawie codzienność. Ale jednego dnia dostałam polecenie odebrania karabinu, długiego karabinu, z centrali, z Komendy Głównej Policji na Krakowskim Przedmieściu, w bramie tuż obok kościoła Świętego Krzyża. Oczywiście to było wszystko uzgodnione. Tam mieliśmy swojego milicjanta wtedy, który był nam oddany, w naszej organizacji był i który zaaranżował kupno tego karabinu przez nas. Przyszłam tam i powiedziałam, gdzie jest. No to wyciągnęli karabin, no to jest ten, proszę zabrać. Ja powiedziałam, jak to tak mam zabrać? No trzeba zapakować, ale co my zapakujemy? W progu stała zwinięta w rulon czarny papier, którym zasłaniało się okna wieczorem, bo takie były przepisy. No w ten papier można, no świetnie. Wzięli ten duży papier, arkusz papieru czarnego, zawinęli, zawiązali, no to teraz dobrze. Ja pod ramię, pod rękę
i wychodzę na ulicę. Jestem sama, bez obstawy. Najczęściej chodząc z tą bronią czy magazynem, z tym ładunkiem, to mieliśmy jakiegoś chłopaka, który nas chronił. Znaczy taka obstawa była, a tym razem byłam sama. Wychodzę na krakowskie przedmieście, na ulicę i zamarłam. Pusta ulica. Po prawej stronie od Świętokrzyskiej idzie patrol 4 żandarmów z takimi tutaj blachami, kaskami wielkimi, czarnymi. Idą dosłownie, może są metr od bramy, z której ja wychodzę. Ja nie mogłam wtedy innej decyzji podjąć, bo cofnąć się zwróciłabym uwagę. Poszłabym do przodu, to też nieuzasadniono, bo nie przez ulicę musiałabym przejść. W lewo to miałabym ich za sobą. Skręciłam w prawo i prosto weszłam w ich grupę tą 4 osób. Ja mam te 18 czy 20 lat. Byłam zawsze, starałam się dobrze być ubraną, więc jeszcze uśmiechnęłam się. Obrzuciłam ich miłym, serdecznym uśmiechem. Oni mi odpowiedzieli swoim i przeszłam bez zatrzymania. To było tak straszne przeżycie, że do dzisiaj pamiętam. To był ból żołądka. Tak straszny, ze strachu. Nie można było kazać, nie można było zdradzić się. Szłam cała radosna i tak przez ten czworobok, ich 4 szło, ja przez środeczek przeszłam. Akcja wielka, to jest na Sztasaera i innych, tak się nazywa, akcja za Kotarą. To była akcja, która przeszła wszelkie oczekiwania i nasze i przekroczyła wszelką, powiedziałabym, podziemną działalność likwidacyjną. Był Kediw, który miał pojedyncze przypadki likwidacji, po kilku. W tej akcji zginęło 15 osób, w tej akcji jednej. Decyzja była szalenie trudna, podjąć akcję czy nie. Na ulicy Mazowieckiej 2, a miejsce restauracja za Kotarą. Moja rola była taka, żeby wejść razem ze wszystkimi, niby stworzyć takie wrażenie, że to rozbawiona 4 przyszła i chce się napić, bo wódkę zamówiliśmy i jakieś tego przekąski, ale ja po to poszłam, żeby zobaczyć, czy jest główny sprawca, główny oskarżony i przekazać dowódcy, a dowódca dopiero miał podjąć decyzję, czy zaczynamy, czy nie. I ja w pewnym momencie powiedziałam, słuchajcie, to jest tak nudno, na głos specjalnie, żeby usprawiedliwić moje wyjście, bo oni cały czas byliśmy na punkcie obserwacyjnym. Ja powiedziałam, słuchajcie, musimy wyjść, ja muszę wyjść, bo tutaj musimy stąd wyjść, bo jest tak nudno. Ja idę patefon załatwię, bo wtedy patefony były nakręcane z płytą i znajdę gdzieś jakieś mieszkanie, żebyśmy sobie potańczyli, bo tu jest strasznie nudno. I tak ogłaszając to swoje wyjście, powód, wyszłam, powiedziałam dowódcy, słuchaj, tak i tak jest, zaczynajcie. To i zaczęło się. Weszli, cała grupa wyszła z tym Stenem, chłopak, Szczotka. Jeden na zewnątrz, na ulicy, zgasił lampę, żeby nie było możliwe ułatwienia dla tych Niemcom, którzy byli na zewnątrz, walkę z nami, skuteczną walkę. Hände hoch. Nasi oczywiście nie mogli czekać na to, aż ich kule dosięgną, tylko wyciągnęli broń i zaczęli strzelać i ci nasi może mieli tą przewagę, że jeden z kolegów pod płaszczem miał Stena, czyli to była automatyczna broń, która skutecznie od razu do wszystkich kule doszły. Później jest to okres powstania. Zgłosiłam się do pierwszego, najbliżej oddziału, który stacjonował Złota 22, Gurt. I tam zgłosiłam się jako ochotniczka do działania. Oczywiście zostałam przyjęta. Różne czynności do końca powstania wykonywałam. Byłam i łączniczką i przygotowywałam tam do kuchni materiały, żeby kuchnia przygotowała jedzenia. Byłam z meldunkami na barykady, chodziłam jedną, drugą, żeby chłopcom jakiś meldunek przesłać, przekazać.
opatrywałam chorych. Jest właśnie fragment w tym filmie ujęty, jak my idziemy ulicą całą szerokością ulicy Złotej, wykrzykiwaliśmy: słuchajcie, jesteśmy w wolnej Polsce. Patrzcie, tutaj ten chodnik, ten kawałek to nasza wolna Polska jest. Tak radośnie nam wtedy było, bo taka cisza była, żadnych działań. No to niedługo później trwało, że byliśmy tak bardzo wolni. No i skończyło się powstanie. Najpierw w obozie Lambsdorff, później Mühlberg, drugi obóz, później z Mühlbergu do Chemnitz, do fabryki, która w okresie wojny została przemieniona, dostosowana do potrzeb przemysłu wojennego. I na hali wielkiej dziewczyny pracowały przy tych łożyskach, pamiętam te łożyska wielkie takie do czołgów, do tych, później były te takie dzwony metalowe do V1, V2, tam się tej fabryce też wyrabiało. I znalazłyśmy się w końcu w Oberlangen. To jest miejsce, które jest dosyć znamienne w historii, nie powiem tylko Polski, ale znamienne w skali światowej, bo to był pierwszy obóz kobiet i jeńców wojennych. I śmieszna historia, opowiem króciutko, bo wyzwolenie nasze nastąpiło 12 kwietnia 1945 i wolność nam przyniosły polskie wojska. Radość szalona. A było to tak, że już parę dni przed tą datą, przed tym dniem, już czułyśmy, że na pewno coś dobrego się zbliża, bo dostawałyśmy zupę, bo przecież same kobiety, zupę, krupnik, w którym dosłownie łyżka stawała na baczność. Czyli tak gęsty, tak wspaniały, a przedtem to była taka polewka, rozgotowana jarmuż albo rozgotowane jakieś trawy. W tych dniach ostatnich to było fantastyczne jedzenie i takie zdumione patrzymy, co się dzieje. Nie mamy wiadomości z zewnątrz żadnych, ale coś się dzieje. Wobec tego przyglądamy się, słuchamy, patrzymy i już jest. Krzyknęli, słuchajcie, tam pod lasem jakieś wojsko idzie, emocje. Zaczynamy, wszyscy przeżywamy strasznie, biegamy, co to, jakie wojsko? Wybiegam na tył naszego baraku, a z budki wartowniczej zbiega jakiś żołnierz uzbrojony, bardzo ciekawe, jakieś nakrycie miał, nic nie znałam przecież tych rzeczy. Kto to jest, jaki mundur? Biegnie, ja zaciekawiona, ojej, ale jakie to wojsko jest, krzyczy, jakie to wojsko? A on krzyknął, cholera, wszystkie magazynki pogubiłem. No to już nie było wątpliwości. I kto to był? Polak, pułkownika Koszuckiego, dywizji pancernej Maczka. No więc radość, no już tam generał jest, czy pułkownik jest przy bramie, jeszcze krzyknął. Rzeczywiście już tam tymi karierami, tymi wojskowymi na gąsienicach wozami wjechali, rozwalili druty, przebili, przełamali, przerwali i wyjechali na teren do naszego obozu. No oczywiście emocje szalone, łzy, radość, krzyki, płacze. Przeszłam do pierwszej dywizji pancernej, do MEPEN, do służby ATS, czyli Arms Teams Service, pomocnicza służba kobiet. I ja w ramach tego ATS byłam zaangażowana do pierwszej dywizji, w MEPEN siedziba i w MEPEN służba. Byłam na poczcie polowej, bardzo ważną funkcję. Wtedy miałam stopień starszego sierżanta. To wszystko zdjęcie tutaj mam i to wszystko dokumentuję zdjęciami. Pełniłam funkcję kierownika poczty polowej na całą dywizję. To nie to, że tylko na jakąś grupę, na całą dywizję. Kartoteki były ustawione całe na stole, cały stół zastawiony nazwiskami. Ja musiałam pocztę przyjąć, musiałam wydać tą pocztę, załatwić formalności, a najważniejsze zadanie dla mnie to później mi wyznaczył kapitan Borkowski, bo on był dowódcą tego plutonu poczty polowej, żebym ja z tymi chłopakami odprawę robiła. Czyli ja byłam ważniejsza od pana, byłam właśnie rzecznikiem i prawą ręką pana kapitana. Pan kapitan mi powiedział, pani sierżant, proszę tam
zrobić tą odprawę, albo odczytać ten rozkaz. Tak jest, panie kapitanie. Ja robiłam z nimi i więcej, jak oni chcieli jechać na przepustkę do Holandii, bo tam ich dziewczyny mieszkały, to przychodzili do mnie, pani sierżant, ja proszę, pani wachmistrzu, panie wachmistrzu, proszę, niech pan to, pani to załatwi, tam mów kapitana, przepustkę. Oczywiście załatwiałam od razu, dawałam im tą przepustkę. I taka była moja działalność. I ostatni rozkaz, jaki przyszedł, tak zwany rozkaz o rozmieszczeniu. Z dowództwa angielskiego rozkaz, że każdy musiał się zdeklarować, czy chce do kraju, czy chce w Anglii zostać, czy chce być we Włoszech. I wówczas ja odczytałam ten rozkaz, stawiając ich na baczność, cały pluton. No i musieli deklarować, czy zostaną w Anglii, czy pojadą do Włoch, czy przyjadą do kraju. No, ja wybrałam to ostatnie ze względu na to, że moja matka sama była, bo w powstaniu zginął brat mój jedyny. Bardzo bolała, bardzo cierpiała z tego powodu, no, z zrozumiałych względów. Wróciłam do Warszawy. Rozpoczęłam pracę w Banku Gospodarstwa Krajowego. Krótko. Do 1949 roku. W 1949 roku, w styczniu, 13 stycznia zostałam aresztowana z oskarżeniem, no i przewieziona do więzienia mokotowskiego.